Mhm. Cześć kochani, bardzo serdecznie Was witam. Znowu Janusz Dąbrowski w cyklu wywiady, a właśnie Gosia już, pani Małgorzata Witkowska, Gosia, Sweet Love, słodka miłość, jeżeli dobrze to tłumaczę, czyli zakochana w słodkościach. I teraz stała się moim gościem. To wszystko się stało dzięki nietuzinkowej postaci, jakim jest Rafał Stachyra, młody człowiek, który prowadzi różnego rodzaju konferencje, jest tak nieprawdopodobnie aktywny w łączeniu ludzi ze sobą, do tego, żeby coś fajnego wspólnie robić, żeby jednocześnie dać możliwości zarabiania. Wielu z nas, przepraszam, taki przydługi wstęp, ale wielu z nas czasami się wstydzi pieniędzy. Chciałby zarabiać pieniądze, chciałby od szefa podwyżkę, ale jak im się proponuje jakieś zarabianie, nie, w żadnym wypadku. No to jest taka, przepraszam, ale schizofrenia. Tu mówimy wyraźnie o tym, że można coś fajnego z ludźmi zrobić wspólnie i przy okazji zarabiać, bo każdemu są potrzebne pieniądze. Ziemia jest taką planetą, gdzie ma być równowaga ducha i materii. Nie można ani w jedną stronę, ani w drugą stronę, bo to jest taka, wiecie, śliska belka, że trzeba stać, to jest po środku, żeby ani w jedną, ani z drugą stronę się po prostu nie zwalić gdzieś tam. I teraz jak trafiłem właśnie na Gosię, na Sweet Love, zaskoczony byłem, tak prawdę mówiąc, czym Gosia się zajmuje, właśnie dzięki Rafałowi, a okazuje się, ja, człowiek, który dba o profilaktykę zdrowia od 30 lat, prowadzę ten mój kanał od kilku lat, profilaktyka zdrowotna, używam cukru, ale rzadko, bo cukier to jest nasz wróg. Wyczerpuje, zakwasza organizm, wyczerpuje z wapnia, z magnezu, wielu innych składników alkalicznych. To jest nasz problem. Rozwala nasze, z przeproszeniem, organizmy. A tu spotykam Gosię. Jeszcze raz powtarzam, Sweet Love. Okazuje się, że Gosia prowadzi manufakturę naturalnych słodyczy, bez cukru, bez glutenu, bez żadnych sztucznych barwników, polepszaczy, jakichś innych, przepraszam, dziadostw. Prowadzi warsztaty kulinarne. Poprawisz mnie ewentualnie, Gosiu. Oczywiście. Czyli taka nauka zbiorowego, po prostu, przepraszam, zbilansowanego odżywiania. Bilans to jest bardzo ważne. Harmonia i równowaga, prawda? Tak, musi być równowaga, ekwilibrium. Dalej, mówię o tym, czym zastąpić cukier, bo wielu z nas lubi słodycze. No ja na przykład uwielbiam serniki, uwielbiam lody. A nie oznacza to, że codziennie obżeram się tymi słodyczami, lodami i tak dalej. Raz na jakiś czas yy, po prostu człowiek musi, bo się udusi. Dalej, mówię o tym, co ma słodkiego do zaoferowania, na przykład natura, czym zastąpić cukier, czy to się da. Jest specjalistką kuchni wege, ale też, tak jak rozmawialiśmy, pisałaś mi, stosujesz low carb dietę, czyli niskowęglowodanową. Bardzo mi to pasuje. To akurat bracia Rodzeń postulują. Byłem kilka miesięcy temu u nich na Akademii Zdrowia przez 2 czy przez 3 dni. Przeciekawe warsztaty, przeciekawe wykłady i tak dalej. Bo low carb to się kojarzy w ogóle dieta keto kojarzy się tylko, że jedz mięcho, tłuszcze i tak dalej. Nie, to jest dieta przede wszystkim niskowęglowodanowa. Kochani, ja już, że tak powiem, uciekam w pewien niebyt tutaj. Oddaję zaraz głos Gosi. Przedstawiłem ją, teraz krótkie pytanie. Gosiu, jak to się stało, że ty trafiłaś na tą swoją ścieżkę? Bo w ogóle to, co robisz, bardzo mi pasuje, bo ja prowadzę od wielu, wielu lat takie kompleksowe wspomaganie metaboliczne organizmu, które się wiąże między innymi, tam są suplementy, kompleksowa kuracja ustawiona przez lekarzy czeskich, ale do tego musi być odżywianie, bo tam między innymi odchudzamy ludzi bardzo skutecznie i tak dalej, bez efektu jojo faktycznie. I ta dieta low carb, niskowęglowodanowa bardzo mi pasuje. Rozświet tajemnicę. Jak do tego doszło? Czasami się będę wtrącał, ale będę starał się, na początku wytrzaskuję się zazwyczaj i oddaję ci po prostu głos. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy u Janusza i też dołączam się do podziękowań dla Rafała, że tu nas połączył z Januszem.
I dziękuję Januszowi tu za zaproszenie do jego kanału. To bardzo fascynująca i inspirująca osoba jest ten Janusz z ogromną wiedzą i wspaniałym w ogóle poczuciem humoru. Więc bardzo, bardzo tu dziękuję i bardzo, bardzo fajnie się tu czuję. I pytasz, skąd się wzięła ta moja ścieżka i jak to się stało, że jestem tu, gdzie jestem. Może zacznę od tego, że ja tak dieta low carb jak najbardziej staram się, choć bardzo lubię węglowodany, ale unikam przede wszystkim tych przetworzonych najbardziej. I prostych. I prostych i przetworzonych to unikam, ale różne kasze, wiadomo, warzywa, owoce, tego jest dużo w mojej diecie. I moja przygoda ze słodyczami zaczęła się od dzieciństwa, ale nie z takimi, jak ja robię teraz. Ja zawsze od dziecka uwielbiałam słodki smak, uwielbiałam słodycze. Przepraszam, że łyczka sobie. I to było tak, że mój tata pracował w Horteksie. Może nie wszyscy pamiętają, ale kiedyś Horteks słynął z tego, że głównie lody. Mój tata właśnie tam pracował na chłodni i dostawał od mamy w termosie obiad, żeby móc się w pracy rozgrzać i zregenerować, a z pracy on wracał z termosem wypełnionym lodami. Czyli na mrożonkach pracował. Lody, Pracował na mrożonkach, na lodach i mrożonkach, tak. Trudna, ciężka praca. I też, gdy wracał z pracy, to mama dawała nam znać, że to już jest ta godzina i żebyśmy wyszli tacie na spotkanie, więc my z bratem przez furtkę, bo ja na wsi się wychowałam, wybiegaliśmy na taką łączkę. A przepraszam, gdzie konkretnie? Sochocin. To jest na Mazowszu, po drodze z Warszawy na Mazury. Tak, teraz Sochocin jest już od 4 lat miastem, także mamy krótką historię miejską. No i my przez tą łąkę z bratem biegliśmy do tego taty z łyżkami po te lody. Więc już od dziecka te lody, a też u nas tu właśnie w Płońsku był ten Horteks i w Płońsku też była kiedyś fabryka Wedla, która teraz już nie jest Wedlem, ale tu nie będę, tak. Może powinnam w ogóle nazw wymieniać, teraz się tak zorientowałam. Ale może to się jakoś te nazwy wypika. Nie pomyślałam o tym, że nie powinnam może tu wymieniać. To raczej jesteśmy otwarci, więc nie ma żadnego problemu. Więc, nie reklamujemy nikogo. Tak, więc gdy byłam dzieckiem w tej fabryce ciastek, bo tu się u nas robiło delicje, biszkopt, takie rzeczy, w sklepie firmowym w latach 80., 90. kupowało się całe wielkie kartony tak zwanych ciastek drugiej kategorii, które były lekko połamane albo zniekształcone albo coś i w większości domów w naszej okolicy był taki karton biszkoptów albo delicji albo jakiegoś takiego miksu. I jako dziecko ja na śniadanie dostawałam taki talerzek, na którym był ułożony kwiatek, takich 6 czy tam 7 tych ciasteczek wchodziło i to było zalane mlekiem ciepłym albo kakao. I to było takie śniadanie. Tragedia. To dla tych, co wiedzą, no to chyba więcej już nie trzeba mówić. Idealne śniadanie. Idealne. Idealne, tak, w smaku chyba. Chociaż teraz to nawet nie w smaku. I ja po prostu od dziecka, mając takie wpojone nawyki żywieniowe, między innymi takie, no i też pieczywo, no tu za rogiem mamy piekarnię, więc wieczorem chodziło się po gorący chleb i ten chleb się rwało i po prostu taki gorący, pszenny oczywiście chlebek się zjadało nawet bez masła i to rozkosz wielka. No i ja od dziecka borykałam się z nadwagą. Zawsze byłam pulpecikiem, też to w szkole dzieci, wiadomo, czasami gdzieś tam potrafiły coś niemiłego powiedzieć i też wpadłam przez to w kompleksy. Też jako nastolatka ja nigdy nie byłam szczupła. Zawsze byłam takim pulpecikiem. No i już tak przyszły takie lata, kiedy dorosłe, że tak powiem, po studiach też wyjechałam do pracy za granicę. I mieszkam akurat w Anglii, no i tam to już w ogóle dieta jest jaka jest, jedzenie jest jakie jest. My naprawdę w Polsce powinniśmy być bardzo zadowoleni z jakości i dostępności dobrego jedzenia i jedzenia od rolników, jakie mamy, gdyż na przykład w Wielkiej Brytanii no, jakość jedzenia i jego dostępność takiego dobrego jedzenia pozostawia wiele do życzenia. Więc mi tam jeszcze dodatkowa oponka wskoczyła, jeszcze dodatkowe kilogramy. Miałam też taką pracę, gdzie pracowałam w wielkiej fabryce sera
w dziale zarządzania jakością i częścią mojej pracy było testowanie, smakowanie serów. I mi chyba przybyło 20 kilogramów w tam przeciągu 2 czy 3 lat mi taka waga wskoczyła. Ja byłam w szoku, co się dzieje. Tak. No i podczas którejś z wizyt w Polsce mojej mamie troszkę zaczęło szwankować zdrowie i tak z polecenia pojechałam z nią do takiej pani naturoterapeutki do Wrocławia, daleko, ale z polecenia i pani miała dobre rezultaty w różnych historiach zdrowotnych. Z sukcesem historia oczywiście. No i tak jak już byłam z mamą, no mówię, no jak już jestem, to skorzystam z okazji, choć czuję się zdrowa, tak mi się wtedy wydawało, to ja też poddam się temu badaniu i to było badanie, no jakiś typ takiego biorezonansu, który szczytywał tam z ruchu gałek ocznych, różne częstotliwości, ale tu nie będę wchodziła w szczegóły tego badania. No ale się okazało, że na tym badaniu no jakaś taka spora lista różnych rzeczy wyszła, które sugerowały, że tak nie do końca jestem zdrowa i nie wszystko tak harmonijnie w tym moim niespełna, jeszcze byłam wtedy przed 30, to już dosyć dawno temu było, że tu trzeba coś naprawić i ta pani naturoterapeutka mówi, wie pani co, gdyby pani chciała schudnąć, pani nigdy nie schudnie, bo ja już stosowałam całą masę, ojejku, przepraszam, gdzieś uciekłam. Nie, jesteś. Jestem? Dobrze. Ciebie po prostu nie widzę, ale to nie szkodzi. Chociaż fajnie byłoby cię widzieć. To znaczy, być może jakiś problem faktycznie u ciebie, natomiast Tak, bo ja coś machnęłam tutaj i... Ale wszystko dobrze, jest. wszystko jest dobrze. I skończyłam tak, tu. Że pani mówi, że no, stosujesz te wszystkie diety, rezultaty są słabe, no bo tu coś nie funkcjonuje dobrze, tu coś nie funkcjonuje dobrze i trzeba suplementacja, odpowiednia dieta. Tak. I przeszłam przez taką dość solidną dietę, tak patrząc z perspektywy czasu, to trwało około 3 miesiące i tak jak sobie teraz patrzę i mam już większą wiedzę z zakresu dietetyki, odżywiania i takiego holistycznego i zdrowego odżywiania, to było coś to na miarę diety Dąbrowskiej. Tak to pani doktor Dąbrowskiej? No tak, przy okazji, nieraz ludzie mnie pytają, a to pan jest jakiś może mężem pani doktor Ewy Dąbrowskiej, kuzynem? Ja mówię nie. Jako przypadkowa zbieżność, wiem na czym polega metoda pani doktor Ewy Dąbrowskiej. Przede wszystkim to jest oczyszczanie. Ja Tak. też od wielu lat prowadzę taki kompleksowy program zdrowia, wspomagania metabolicznego, ale on przywędrował do Polski z Czech jako metoda rewolucyjnego odchudzania. Naprawdę rewelacja, bez efektu jojo, ale tam też przede wszystkim jest oczyszczanie, detoks z toksyn, czyli odkwaszanie, dożywienie organizmu, danie komórkom tego, co potrzeba. I akurat lekarz, który to opracował, doktor Tochorak, mówi, że słuchajcie, każdy z was ma do dyspozycji rewelacyjnego, najlepszego na świecie lekarza. 24 godziny na dobę. To jest wasz organizm. Dokładnie. Ale przepraszam, to jest tylko taki trend. Ale tak jeszcze właśnie też taki małą wstawkę zrobię. Może to właśnie to wasze nazwisko ma coś takiego, że macie gdzieś tam jeszcze, może gdzieś daleko macie jakieś swoje połączenia. Ale ja jestem I lepszy niż doktor Ewa Dąbrowska. że właśnie, Bo że ja to jestem w zdrowie. Mazurku Dąbrowskiego wymieniony. Tylko nazwisko oczywiście. No właśnie i super, że to właśnie to zdrowie propagujecie i pomagacie ludziom właśnie żyć lepiej, prawda? Mhm. No tak, i ta dieta była bardzo wymagająca. Bardzo. Ci, co wiedzą, to wiedzą, Tak. że no Wiem, nawet z wiem. owoców, ja pamiętam, to był chyba 2000, nie wiem, może 12 rok, więc naprawdę było dawno temu. I pamiętam, że z owoców ja mogłam jeść granat, cytryna, grapefruit i troszkę jagodowych, troszkę borówki i troszkę maliny i to też nie tak, że mogę tego zjeść pół kilograma, tylko takie sporadyczne ilości. A ja jako wielbicielka tych słodkich smaków po prostu przeżywałam wręcz traumatyczne doświadczenia, bo mi się cały czas chciało tego czegoś słodkiego jeść na początku. Bo potem to ja nawet polubiłam tą restrykcję i to, co jadłam w tej diecie. I powiem, że ja nigdy lepiej w życiu się nie czułam, jak po przejściu po prostu, po tych chyba około 3 miesiącach, kiedy moje ciało... Detoks. Naprawdę, tak, detoks.
Po przejściu detoksu moje ciało czuło się fantastycznie, miałam mnóstwo energii. Ja potem już nie miałam ochoty na jedzenie jakichś chamskich rzeczy, bo wtedy jeszcze jadłam jakieś, jak one się nazywają, te kebaby, frytki, no bo w Anglii no to przecież danie narodowe, więc Fish and frytki, chips. fish and chips i w ogóle chipsy w kanapkach, nie wiem czy wiecie, ale w Anglii na przykład takie chipsy wkłada się do kanapek. Coś takiego. Tak, tak, jedzą i to jest normalne, że jak idziesz sobie na lunch, na przykład w firmie, w której pracowałam, mieliśmy taką dużą kantynę, w której można było sobie zakupić jedzenie, więc Brytyjczycy kupowali sobie zazwyczaj kanapkę i paczuszkę chipsów taką małą. No i widzisz, że on sobie otwiera tą kanapkę i wkłada te chipsy, zamyka kanapkę. Więc potem ja już miałam swoją teorię, dlaczego oni tak robią. Bo angielskie kanapki są bez smaku. Więc jak włożą sobie te chipsy do środka, to te chipsy dodają tym kanapkom smaku po prostu. Tylko od czego te chipsy dodają smaku? Co one zawierają? No to jest jeszcze... No, to już jest kolejna sprawa, właśnie co one zawierają. I ja nigdy nie byłam chipsowa, więc tutaj akurat tak, mam to szczęście. Ale ciasteczkowa i czekoladowa. Czekoladę ja też lubię, tylko mówię, trzeba się ograniczać po prostu. Tak, a jeszcze dodam tutaj, bo jeszcze nie doszłam właśnie jak to się zaczęło z tymi słodyczami i z tym, co robię teraz, ale dodam jeszcze, że właśnie jak pojechałam do Anglii, w ogóle wyjechałam do Wielkiej Brytanii, bo no, u mnie w domu było tak, że nigdy się nie przelewało z pieniędzmi, zawsze trzeba było pilnować tego budżetu. Ja też już jako nastolatka miałam jakieś dorywcze prace wakacyjne przy zbiorach owoców, czy gdzieś pomagałam w jakichś różnych miejscach, też związanych z jedzeniem. Więc jak wyjechałam do tej Anglii, to tam nagle się tak dużo pieniędzy, te rzeczy w tych sklepach takie tanie, a już w ogóle słodyczy to było tyle i były takie tanie, więc trzeba było popróbować i to było po prostu, ja byłam jak potwór, ja byłam uzależniona od cukru, słuchajcie. Nie wiem, no może ktoś Cały z was czas dopaminka, przy okazji Ja nasze potrafiłam, pasożyty, bakterie tak, pilne, tak. grzyby uwielbiają. Nam się chce słodkiego, widocznie organizm potrzebuje. Wszystko za to, Nie ja wcale nasz organizm, tylko organizmy tych to, co w nas żyje po prostu. pasażerów Nostromo, które w nas są. Zgadza się. Wszystko. I sterują. One wytwarzają, słuchajcie, różnego rodzaju substancje, które sterują naszym mózgiem. Daj mi słodkiego, bo ja tego potrzebuję. Teraz, ale już, dawaj, dużo. Dokładnie, tak. Tak, tak było. I ja słuchajcie, jak ja sobie myślę o tych czasach teraz, ja byłam po prostu zniewolona przez ten cukier. Ja potrafiłam w nocy, jakby idąc, wstając do toalety, ja potrafiłam zejść piętro niżej do kuchni, bo już jakby wiedziałam, że nie mogę w pokoju, w sypialni mieć żadnych słodyczy. Ale potrafiłam zejść piętro niżej do kuchni tak po omacku po prostu, paczka ciasteczek czy jakaś czekolada i ja po prostu wracałam do łóżka i ja dopóki tej paczki ciastek nie skończyłam, to nie zasnęłam. No, czasami w połowie się zatrzymywałam i potem się, nie no to było straszne. I ja sobie uświadomiłam, Boże, co się dzieje? To było oczywiście przed podjęciem tej diety, prawda? No i dzięki właśnie temu detoksowi, zaopiekowaniu się sobą i też jakby zagłębieniu wiedzy z zakresu odżywiania, to stało się moją pasją później. Ja zaczęłam dużo czytać, dużo oglądać i zafascynował mnie temat jedzenia. Ja zaczęłam dużo gotować wtedy i kombinować po prostu, że jak zrobić coś, co będzie mi smakowało z tego, co mogę zjeść. I też chcąc przeoszczędzić troszkę pieniędzy, no to na przykład to było bardzo popularne już wtedy w Wielkiej Brytanii, a w Polsce to widzę, że to zaczyna tak raczkować troszkę. Coś, co też bardzo wspieram, promuję i praktykuję, to jest idea, można nazwać to zero waste, czy też idea niemarnowania żywności. O, Gdzie właśnie. U na nas przykład o potwornej ilości marnuje się, wyrzucamy. Ogromne. Ja ten temat też jakby eksploruję z różnych kontekstów i staram się, gdzie mogę to ratować tą żywność, czy też prowadzę warsztaty na przykład takie z zero waste w kuchni, czyli jak nie marnować żywności, Tak. czy też
różne praktyki przy gotowaniu w domu, czy wykorzystanie różnych przedmiotów typu słoiki. Ja jestem fanką słoików i po prostu ja mam Super. Wejdę ci w jedną słowo. trzecią garażu pustych Mhm. słoików, bo też w moim procesie produkcyjnym używam słoiki. Taka mała dygresja właśnie, bo ja jestem Mhm. trochę dygresyjna. Więc ja mam mnóstwo tych słoików i po prostu używam słoiki do wszystkiego. Nie jestem fanką kupowania żadnych pojemników na jakieś kasze, makarony i tak dalej. Przecież mamy Tak. słoiki, każdy ma Szkło, słoiki. szkło, O, szkło. szkło, właśnie o to chodzi. Plastik. Słuchajcie, przecież robiłem audycję na temat mikronanoplastiku. W tej chwili Tak. na dnie rowu maryjańskiego są drobiny plastiku, duże ilości. Na Mount Everest, na Chomolungmie, odkryto plastik. W każdym z nas w tej chwili jest jedna plastikowa łyżeczka, znaczy w mózgu jedna plastikowa łyżeczka. Przeciętnie To jest jedna przerażające. plastikowa łyżeczka, czyli tyle plastiku, że z niej można zrobić jedną plastikową łyżeczkę. I teraz pytanie w związku z tym, jak ten plastik na nas oddziałuje i tak dalej. Jeszcze nauka dokładnie tego nie wie. Dopiero za ileś tam lat to będzie widać, no nie? Ale Właśnie to jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie się pozbyć tego plastiku z naszego ciała, tak? I ile jeszcze my go oddychamy wręcz, prawda? ale wszędzie mamy, to są Tak. nasze farby na ścianach, to są wykładziny, to są nasze ciuchy, przy Jedzenie, opakowania z jedzenia, prawda? Tak, przy Czy nawet praniu na przykład masa drobin plastikowych uwalnia się do wody, to spływa do oczyszczalni. Oczyszczalnie nie są filtry nie w złapią stanie, tego. nie wyłapią, to wszystko trafia do rzek, do oceanów, do jezior i koniec. No, taka Tak, i dygresja. do naszej pitnej wody, tak prawdę mówiąc, bo Ależ później wiele tej oczywiście, no wody jest słuchajcie, odzyskiwanej, bo nie wiem, czy ludzie sobie jeżeli zdają chodzi o sprawę z wodę, tego. no to prawda? słuchajcie, od wielu lat się zajmuję wodą. Dwie podstawowe książki Woda, fenomen życia, ja o tym piszę, o zanieczyszczeniach. To Wow. nie są tylko metale ciężkie, ale między innymi mikro i nanoplastik, no nie? Też i te różne antybiotyki i Tak, leki i tak wszystko. dalej, to tak. Hormony na przykład, kobiety w ciąży, załóżmy, kobiety, które zażywają różnego rodzaju hormony, środki antykoncepcyjne, wszystko to spływa razem z wodą. Ryby na przykład w rzekach zmieniają płeć. Żaby, są na to badania naukowe. Ja o tym piszę właśnie w tych moich książkach. To jest tragedia. Przerażające. Dlatego dzisiaj na przykład mam też audycję, zresztą w książce mam taki rozdział, jak mężczyźni nie wieścieją, pijąc wodę wodociągową. I jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z tymi niby filozofia gender, ale wiesz o Tak. co chodzi, tak, ja sam będę decydował, jaką mam płeć, to już nie chodzi W o to, krótkim czasie to się bardzo rozwija, tak, po prawda? prostu już to działa w okresie płodowym na Tak. rozwój jąder i tak dalej, żeńskie estrogeny, tak zwane ksenoestrogeny, czyli sztuczne estrogeny, które są podobne w działaniu do żeńskich estrogenów i ten chłopak, owszem, rodzi się z genitaliami męskimi, ale on ma Jakby oprogramowanie w środku kobiety, żeńskie prawda? oprogramowanie i teraz mówimy, Nie ma tu harmonii między Tak, ciałem a tym tak. duchem, tym wnętrzem, taka prawda? mimoza chodzi po prostu, dziwna, dla wielu ludzi, przepraszam, nikogo nie chcę urazić oczywiście. A więc tu jest totalne rozchwianie, do tego jeszcze oczywiście dorobiono odpowiednią ideologię idiotyczną i koniec, kropka, no i tak dalej. No ale to Tak. jest poza tematem, że tak powiem. Tak. No ale to też jest ważne i warto zwrócić na to uwagę, bo też nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, prawda? Oczywiście i później ewentualnie wykorzystuje się po prostu politycznie te nagonki, a ludzie cierpią. Ci Zgadza się. najbardziej zainteresowani cierpią, bo oni nawet nie wiedzą dlaczego. A to jest wynik potwornego zanieczyszczenia środowiska. No ale to Tak. jeszcze raz mówię, to tak na marginesie. Tak, dobrze. To ja wracam do mojego tematu. Słodki temat, tak? No i tak, zaczęłam właśnie udało mi się wyjść z tego nałogu cukrowego, no i dzięki właśnie tej diecie, temu detoksowi, tak bardzo rozbudziłam w sobie pasję do kuchni, do tworzenia właśnie przepisów i tak jak mówiłam, bo skończyłam na tym, że tym zero waste, tak? Mhm. Więc te brytyjskie supermarkety w większości, zdecydowanej większości, już wtedy no prawie 15 lat temu, była półeczka, gdzie pod koniec dnia można było
było różne sekcje. Tu był nabiał, tam było mięso, tu były warzywa i owoce i można było za grosze, naprawdę ja wracałam czasami z torbą pełną warzyw i owoców i wydawałam na to, nie wiem, 5 funtów, czyli Tak, jakieś, nie wiem, przecenione. tak, przecenione, ale nadal to było jakby pełnowartościowe, prawda? Czy jakieś tak. pojedyncze banany, czy coś miało rozerwane opakowanie, czy no wiadomo, no warzywa i owoce nie wyznaczysz im do końca daty ważności. Oczywiste. Czy jakiś ser. Ja też pracowałam właśnie w dziale zarządzania jakością w tej fabryce z serem, to jeszcze tak powiem o datach ważności, bo uważam, że to jest ważne, przez to się bardzo dużo żywności marnuje, bo daty żywności są bardzo umowne i one często są też jakby częścią strategii logistycznej firmy. I my na przykład pakowaliśmy ten sam ser, tylko w inne opakowanie z inną etykietą. Ale był to ten sam ser z tej samej palety, powiedzmy, tak? Bo mieliśmy go w takich dużych blokach i w odpowiedni format i w opakowanie. I jeden ser jechał do jednej sieci supermarketów, drugi ser jechał do innej sieci supermarketów. I wyobraźcie sobie, że na opakowaniu jednego sera data ważności była za 60 dni, czyli 2 miesiące daty ważności, a w tej drugiej sieci ta data już była za 120 dni, czyli 2 razy dłuższa data ważności, bo te sieci miały inny system logistyczny. I na przykład my jako firma gwarantowaliśmy, że my przyjmiemy zażalenia czy wszelkie jakby, jak powiedzieć, skargi na produkty do 60 dni. A ta firma, co miała 120 dni, oni dobrze, to my jeszcze dołożymy 60 dni i wtedy, jeśli będą jakieś zażalenia, to my bierzemy to na siebie. Tak jest. Więc zobaczcie, ten sam produkt może już być 2 miesiące po dacie, a w innym sklepie nadal może leżeć na półce. Tak, oprócz tego, słuchajcie, to jest idiotyzmem. To Naprawdę trzeba po prostu tutaj użyć swój common sense po angielsku, po polsku to będzie po prostu takiego swoje wewnętrzne czucie i sprawdzić, czy naprawdę ten ser, czy nie wiem, te warzywa, owoce, czy jakaś, nie wiem, jakiś napój, cokolwiek, czy to na pewno jest przeterminowane, czy ja po prostu to ocenię samemu, tak? Czy uwierzę temu, co tam jest na tym opakowaniu nadrukowane. Więc Słuchajcie, no i też mam tutaj swoje doświadczenie, bo wiele lat temu, już będąc na emeryturze, trzeba było dorabiać, a różnie tam z finansami było. Pracowałem na przykład w warszawskich Carrefourach, potężne, po prostu potężne hipermarkety. No i widziałem, ile się tej żywności marnuje. I dzień po terminie wszystko musiało iść do zgniatacza. Nie można tego było przecenić. I teraz wyobraźcie sobie, czyli załóżmy, mamy 31 stycznia, przykładowo data ważności, czyli już 1 lutego to jest produkt trucizna. Tak. Nie nadaje się do spożycia. A jeszcze kilka godzin wcześniej, załóżmy za 5:12 jest Tak. super. To jeszcze 5 po super, a 12 już to 5 w ogóle minut nie po 12 już się nie nadaje do spożycia. Przecież to jest tragedia. I teraz, jeżeli chodzi jeszcze o produkty roślinne, to załóżmy pal licho. Ale jeżeli to są mięso, wędliny, zginęła świnka, zginęła krówka, zginęły kurczaki, indyki, kaczki i tak dalej. I my to wywalamy na śmieci. To jest tragedia. To jest tragedia. Jakby istota straciła życie Po to, i żeby wyrzucić jej ciało na śmietnik. Tak. A inna rzecz jest taka, że wiele rzeczy przyjeżdża z końca świata do nas, Tak. gdzie tam cierpi środowisko, na przykład awokado jest taką właśnie takim jednym z produktów, które przyjeżdża z końca świata, gdzie wypija mnóstwo wody, bo awokado wymaga bardzo dużo wody. Przypływa do nas statkami i często jeszcze niedojrzałe wyląduje w śmietniku. Tak, no niedojrzałe, tak samo jak banany, zielone. I one dojrzewają w dojrzewalniach, chore. Ludzi na miejscu, którzy to uprawiają, nie stać na przykład tam na zakup tego awokado, bo przez to, że jest taki popyt na świecie i trend na jedzenie awokado, bo wege, bo fancy, bo fajne, a tam ceny poszły w górę i ludzi lokalnych, dla których to było jedzenie takie codzienne i podstawowe. Podstawowe, ich nie stać na kupienie tego awokado, a po drugie właśnie mnóstwo wody wypija, przez co też jakby traci środowisko naturalne i też jakby powstają te plantacje, mnóstwo tych plantacji i niszczona jest taka prawdziwa natura, więc naprawdę musimy się porządnie zastanowić nad tym, co kupujemy i czy nie lepiej właśnie przyjrzeć się temu, jakie fajne produkty mamy dostępne dookoła, a może jakiś fajny rolnik ma coś fajnego, a może warto sobie swój ogród założyć, bo ja też mam swój ogród, tak? Ja podobnie. I tak. No.
Tak. I te słodycze, cały czas wracam i Mhm. to fajnie, podoba mi się ta rozmowa, bo takie różne No tematy dygresję mamy, to jest trudno tak, uniknąć w tak, rozmowie, no nie? tak, zgadza się. Tak, te eksperymenty różne kuchenne i słodycze, tak. I tak zaczęłam sobie eksperymentować, potem już ta dieta się rozszerzała, już nie tylko te granaty i Mhm. grejpfruty, już tam jakiegoś daktyla można było, a to poznałam jakiś tam ksylitol, a tu jakiś syrop klonowy. I ja mówię, kurczę, no fajne. I tak zaczęłam sobie mieszać te rzeczy, no i oczywiście moi przyjaciele też tutaj mieli okazję próbować różne rzeczy. No i ja mówię, ty, dobre, dobre. Dostawałam dobre opinie. A ja mówię, fajnie, a mnie to kręciło, więc coś tam tak dla siebie po prostu, czy jak była jakaś impreza i coś tam na wspólny stół, to zawsze a to jakieś ciasto, a to coś tam innego zrobiłam i tak sobie eksperymentowałam, nie tylko na słodko. Później wyjechałam w dużą podróż, taką z plecakiem i już podczas tej podróży właśnie dokonałam czegoś, co przez wiele lat planowałam, czyli przestałam jeść mięso, bo jakoś nigdy nie byłam bardzo mięsna, nigdy nie lubiłam dotykać mięsa i go obrabiać, w ogóle przygotowywać mięsa, nigdy nie lubiłam, chociaż moi rodzice też się tym zajmowali tak powiedzmy dorywczo, jakby ubojem i handlem Mhm. zwierzętami. To jakieś pojedyncze sztuki jakby tak, ale to jakby w moim domu było obecne od dziecka i tak prawdę mówiąc to powiem, że pomieszczenie, które kiedyś było rzeźnią, w tej chwili Mhm. jest manufakturą naturalnych słodyczy. Przy Więc okazji, manufaktura z łaciny odczarowałam manufacere, czyli wykonywane ręcznie, tymi rączkami i tymi rączkami moich rączkami. Tak. pomocników. Tak. I moja manufaktura jest, tak, to jest mała rodzinna manufaktura. Pomaga mi w niej moja mama i też tutaj mam pomocników z sąsiedztwa, kiedy potrzebuję, więc mam tutaj zaprzyjaźnione osoby, Mhm. dla których też jest ważne, jakby bardzo selekcjonuję osoby, z którymi współpracuję. I moja manufaktura oficjalnie jest już 3. rok, istnieje. Choć słodycze te moje, mam taką główną linię produktów, to nazywają się kokolatki. To Kokolatki? kokolatki, tak. No Więc proszę. kokolatki powstały jeszcze właśnie dzięki inspiracji od mojej przyjaciółki Agatki, którą tu bardzo serdecznie pozdrawiam. Ona nadal Cześć mieszka jeszcze Agatko. ona mieszka nadal jeszcze w UK i z Agatką miałyśmy takie rytuały, że się często w weekendy spotykałyśmy i coś razem gotowałyśmy. I Mhm. ona też była taką fanką kuchni właśnie bezmięsnej. Agatka była bardzo radykalna w tej kwestii. I często robiliśmy sobie, a to jakaś pizza z kalafiora, a to coś tam. I ona kiedyś mówi, ty, taki fajny, znalazłam przepis w internecie, to może zrobimy taki deserek właśnie, bo ty lubisz te słodkie, to może taki deserek. I ten przepis mnie tak zainspirował. Dzięki niemu poznałam taki produkt jak pasta kokosowa. A pasta kokosowa to jest 100% kokos. Nic z niego nie jest wynięte, nic nie jest dołożone. To jest jakby masło orzechowe z kokosa. To jest taki utarty pod wpływem właśnie w odpowiedniej temperaturze, utarty kokos i w temperaturze takiej do 22 stopni to ma formę stałą. Im zimniej, tym twardsze. A później zaczyna się to rozpuszczać i przyjmuje formę takiej gęstej śmietany na przykład. Może to być stosowane też jako mleczko kokosowe. No i ja się zafascynowałam. A że Wielka Brytania jest takim bardzo multikulturalnym i kulturowym miejscem, gdzie Tak, mieszkają tygiel, ludzie z tygiel, całego tygiel świata. narodowościowy. Tak, tygiel narodowościowy, świetnie to ująłeś. A mnie to fascynowało też zawsze podróże, poznawanie świata i kultur różnych i smaków, więc tam też jest mnóstwo różnych sklepów. Ja najbardziej lubiłam sklepy azjatyckie, jakieś indyjskie czy pakistańskie sklepy. Oni mieli tam mnóstwo ciekawych składników. No i między innymi ta pasta kokosowa. I ja po spróbowaniu tego deseru, ja mówię, wow, ale w tym jest potencjał. I zaczęłam się właśnie troszkę tym bawić i zobaczyć, co ja mogę jeszcze tutaj wymyśleć, bo to było to tuż troszkę po tej diecie i to jakby ten produkt pasował. I jakby nawet sam kokos, już sama ta pasta była formą deseru, tak? Bo to nie było jakieś super słodkie, ale miało jakąś tam swoją nutkę. Ja słuchajcie, w 2016 roku podjęłam taką decyzję po 10 latach emigracji, powrót do Polski.
Mhm. Jakoś to tak przyszło, że przyciągnęło mnie, że chcę do tej Polski. Tam miałam fajną pracę, miałam mnóstwo znajomych i w ogóle fajnie, ale chciałam, mówię, kurczę, ja tutaj jakby eksploruję tą Wielką Brytanię i jest fajnie, ale ja bym chciała poznać w ogóle swój kraj, ja swojego kraju nie znam, bo wyjechałam zaraz po studiach. I wróciłam do Polski w 2016, jakby bez planu, ale z planem, że ja na pewno nie będę pracować w żadnej korporacji, bo ja już jakby korporacyjne życie pozostawiłam Nie gdzieś za sobą. kochasz korpo? I nie, absolutnie. Ja pracowałam przez wiele lat w tej wielkiej fabryce, którą mogę nazwać korpo. Tam pracowało 600 ludzi i ja prawie każdego znałam, gdyż między innymi zajmowałam się szkoleniem ludzi. Mhm. I ja prawie z każdą osobą tam miałam do czynienia w tej firmie i no nie, zdecydowanie nie jest to mój świat, choć ja miałam akurat taką pracę, że ja się nigdy nie nudziłam w pracy, bo ja przychodziłam do pracy i ja nie wiedziałam, co się wydarzy, więc w jakiś sposób była to satysfakcjonująca praca, za którą generalnie jestem bardzo wdzięczna, bo ona bardzo mi się przydała do tego, Tak, aby ruszyć z tą doświadczenia, nomenklaturą. Tak, doświadczenia. więc ja pracowałam w dziale jakości, gdzie ja poznałam różne procedury właśnie z zarządzania jakością produktu, bezpieczeństwem żywności, różne laboratorium, czy no i w To ogóle znasz dużo tajemnic, których się ludziom się nie poddaje, nie tak, ujawnia. tak. Mhm. Tak, i pracowałam też w różnych kuchniach i powiem, że ja rzadko jadam na mieście, bo znam Bo funkcjonowanie wiesz, o co chodzi. lokali od kuchni. I może nie będę w to wchodziła teraz tu, Tak. ale powiem wam, że niewiele jest miejsc, które naprawdę dbają o to, żeby to jedzenie było po pierwsze jakościowe z dobrych składników, po drugie sposoby przyrządzenia go były naprawdę czy jakby narzędzia, czy nawet pojemniki typu odgrzewanie dania w mikrofali w pojemniku po maśle. No nie, po prostu szczęka opada. Więc ja generalnie wolę sobie, gdy gdzieś wyjeżdżam albo wychodzę czy coś, ja zazwyczaj pakuję sobie po prostu swoje Tak, jedzenie. tak. Ja zabieram swoje jedzenie albo po prostu mam jakieś swoje sprawdzone rzeczy gdzieś w sklepie, że wolę sobie kupić, nie wiem, puszkę groszku i zjeść sobie po prostu Mhm. puszkę groszku czy coś takiego. No wiadomo, jem też na mieście, no nie ma co popadać w skrajności, nie wszędzie jest źle. Tak. No i właśnie, po powrocie do Polski, tak, no nie wiedziałam, co ja mam ze sobą do końca zrobić, ale miałam jeszcze jakieś oszczędności, więc pozwoliłam sobie na to, żeby po prostu pozwolić sobie popłynąć. I jakby po 10 latach nieobecności w kraju też już mi się kontakty pourywały. Tak, już się Więc nie zna wróciłam, nikogo. wróciłam Oczywiście. taka trochę z czystą kartą, jakby na nowo zaczęłam gdzieś tam odbudowywać kontakty, zaczęłam poznawać nowych ludzi. I miałam takie szczęście, że tak mnie życie prowadziło, znaczy ja pozwoliłam się prowadzić e, życiu, że wylądowałam w super miejscach, poznałam fantastycznych ludzi i dzięki którym też bardzo uwierzyłam w to, co robię, w to, co chcę robić i żyłam właściwie tak blisko natury i też w takiej społeczności, bo wylądowałam też w takim miejscu w gospodarstwie na Lubelszczyźnie, gdzie to była jak to nazwać po polsku? No mieliśmy taką społeczność po prostu, tam kilka osób mieszkaliśmy i dużo ludzi do nas też przyjeżdżało, uprawialiśmy permakulturowo O, ogrody, proszę bardzo. organizowaliśmy Super. warsztaty różne, między innymi taki mini festiwal 15-minutnik też właśnie do dzielenia się wiedzą i przyjeżdżały bardzo ciekawe osoby, dzięki którym zaczęłam poznawać różne ciekawe tematy takie życiowe, tak, Mhm. z różnych Mhm. aspektów życia, Mhm. bo to było i żywienie, i ogrodnictwo, jakieś alternatywne metody po prostu radzenia sobie z różnymi rzeczami, a Mhm. to no, o rozwój osobisty, a to i jakieś takie pronaturalne, proekologiczne technologie, Tak. no bardzo dużo różnych rzeczy, więc ja miałam super start w Polsce.
No ale przyszedł taki czas, kiedy no już te oszczędności zaczęły mi się kończyć, no ale i taka praca wolontaryjna trochę i działanie takie prospołeczne to też nie przynosiło pieniędzy, więc przyszedł czas, kiedy trzeba było się zastanowić, Boże, no to co ja mam teraz robić? Mhm. Skąd te pieniądze w ogóle brać? No na pewno nie korpo i na pewno nie praca, która nie będzie mi dawać satysfakcji. To musi być coś, co będzie dawać mi satysfakcję, przy czym będę się spełniać. I żebyś była wolna w tej pracy, żeby robić coś, co się kocha. Bo Być to, co swoim, ja robię, ja to właśnie o kocham to po chodzi, prostu. żeby moja praca była moją pasją i moja pasja była moją pracą, tak? I miałam to szczęście, że byłam otoczona naprawdę super ludźmi, gdzie komunikowaliśmy się, jakby wspieraliśmy się nawzajem, tak? Czy też komunikowaliśmy Mhm. się jakby szczerze, jak coś pasowało, to fajnie, jak nie pasowało, to też sobie o tym mówiliśmy, ale też taka komunikacja bez przemocy, tak? I wzajemne wspieranie się i wspólne tworzenie. Więc dostawałam mnóstwo wsparcia w postaci tego, że na przykład słyszałam, kurczę, no nie wiesz co robić, przecież robisz świetne te słodycze, może zacznij to robić. Mhm. Pomożemy, nie? Może ja tu znam takie miejsce, to może tam będzie można sprzedawać, a może coś tu i tak powoli to gdzieś zaczęło funkcjonować. I też właśnie z ekipą, z którą tam mieszkałam na tej Lubelszczyźnie, kiedyś właśnie zaprosili mnie do wspólnego wyjazdu na festiwal taki świadomościowy na Litwę. Gaia Gathering, w ogóle przepiękne Mhm. wydarzenie. Mhm. Żeby tam, bo też właśnie Martyna, która tu była pomysłodawczynią tego projektu, już od wielu lat funkcjonowała, że robiła taki punkt gastronomiczny, tak zwany chai shop na festiwalu, gdzie serwowane było jedzenie i napitki dla uczestników wydarzenia. I ja jak pierwszy raz pojechałam na ten festiwal, to się zachwyciłam. Po prostu zaczęłam przepiękne wydarzenie, gdzie jest kilkaset, a może nawet ponad 1000 ludzi. Nie ma alkoholu, nie ma używek. To jest w środku lasu, ludzie A się jak świetnie to? bawią. Bez tego się można bawić? I to jak, Bez prawda? alkoholu? Ludzie uśmiechnięci, radośni, przytulają się, rozmawiają i jak jedna wielka rodzina poznaje się kogoś, Oj, 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 jakby a się to nie jest znało od jakaś dawna. sekta przypadkiem? O, tak, na pewno. Sekta ludzi pozytywnych. Tak, więc dla tak zwanych znormalizowanych właśnie takie Tak, zachowania, jak na przykład ja też przyjeżdżamy nienormatywne, prawda? tak, tak, na nasze takie szkolenie, konferencję lepszego życia w Radomsku, to znajomi, a często i nieznajomi po raz pierwszy, cześć, jakieś tam niedźwiadki, na początku czasami ci nowi są zaskoczeni, a to jest autentyczne takie, wiecie, ciepełko, serdeczność. To nie jest coś, co jest sztuczne, bo tak jak powiedziałaś, że zaczęłaś przyciągać fajnych ludzi, stara zasada. Podobne przyciąga podobne. Zgadza się. Trzeba Wszystko. tylko temu na to pozwolić, prawda? I to Tak, tak, zauważyć. tak. Tak. I ten wyjazd właśnie był dla mnie ogromną inspiracją też, żeby zobaczyć, wow, to coś, co gdzieś tam w mojej głowie świtało, że są takie miejsca, są tacy ludzie, że żyją tak, jak ja bym chciała żyć, tak właśnie bardzo naturalnie, że ja już nie chcę. Ja kiedyś piłam bardzo dużo alkoholu i różne używki używałam, ale teraz jestem od tego wolna, jestem przeszczęśliwa, że te substancje nie zaburzają mi już naturalnego obrazu. Można inaczej zupełnie. Można i to jest piękne. Po prostu naturalne życie. Bo ja się śmieję, że jestem high on life po prostu. Mam fazę z życia i to mnie fascynuje, bo cieszy mnie słońce, cieszy mnie teraz ten padający śnieg, który tutaj mam za oknem, bo akurat u nas dowaliło pół metra śniegu. U mnie to samo na Podlasiu w tej chwili. Bo rozumiem, że na Lubelszczyźnie mieszkasz. Nie, Nie, to przepraszam, ja mieszkam mazowieckie, na przepraszam. Mazowszu. Na Mazowszu. Zwal na moje takie przebodźcowanie, przepraszam, przecież mówiłaś. Na spokojnie. Tak, Tak. no bo mówiłam o tej Lubelszczyźnie, to był taki mój początek, właśnie ten powrót do Polski. No i tak właśnie zaczęła się ta moja historia z festiwalami, bo teraz jakby główną grupą odbiorców na ten moment moją to jest grupa właśnie z takich świadomościowych festiwali, bo w sezonie letnim, głównie w sezonie letnim prowadzę mobilną kawiarenkę, z którą Proszę. wybieram się na takie festiwale. Jeździmy po Polsce, ale też wyjeżdżamy za granicę i też od tamtej pory co No 2 proszę. lata wracam na Litwę na właśnie ten Gaia Gathering. I dzięki tej pracy poznaję mnóstwo fantastycznych ludzi, też zagłębiam swoją wiedzę i
To jest dla mnie fantastyczne doświadczenie i to, co słyszę od ludzi na temat moich wyrobów, to jeszcze bardziej motywuje mnie do działania i do tworzenia. No to No bo pięknie. ja na początku bardzo nieśmiale wychodziłam z tym do ludzi, miałam takie poczucie też w sobie, to było jakby moje, że ja jestem niewystarczająco dobra, że te moje wyroby są niewystarczająco dobre, że są za drogie, kto mi za to Tak, zapłaci. znam to wszystko. Tylko Tak, w innej więc dla mnie dziedzinie z książkami, bo kiedyś, wiele lat temu, jak zacząłem pierwsze 2 napisałem, to później tak ale ktoż to będzie czytał? A jakie to tak, ceny? Czasami w jakichś spotkaniach podchodzili różni, proszę pana, czemu to takie drogie? Ja się wówczas tak, tłumaczyłem. Tak prawdę mówiąc, w stosunku do cen, w księgarniach to były tanie te książki i tak dalej. I jakoś, słuchajcie, bo wielu z nas ma wewnętrzne blokady różnego rodzaju. tak. Strach przed zarabianiem, bo to jest takie brzydkie Że tak zarabianie. niedowartościowujemy Tak, 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 ludziom po tak, tak, prostu. tak. A później zaczęło się to tworzyć i trzeba było najpierw własną zmienić, słuchajcie, zawartość przestrzeni, tej przestrzeni 25 centymetrów między uszami. Trzeba to było zmienić, Przeprogramować, wrzucić nowe przeprogramować. oprogramowanie, Tak, po prostu i tak jakby jak nowonarodzone dziecko zacząć poznawać świat od tak, nowa. tak, Więc tak, dla mnie jakby proces tworzenia tej manufaktury to był też dla mnie ogromny proces takiego samorozwoju i poznawania siebie. tak, I to cały czas jest, tak? To tak. cały czas jest, bo tak powiedzmy te pierwsze kokolatki to gdzieś tak, ten pierwszy festiwal to był 2017 rok, więc to jest kurczę 8 lat temu, tak? Mhm. I od tamtej pory właśnie już jakby zdobyłam spore grono już, swoich takich klientów, którzy powracają na festiwal. Fanów dosłownie. Fanów, właśnie fanów, nie klientów, właśnie fanów. I czasami mówię właśnie, że Tak. dużo moich klientów to są moi przyjaciele albo znajomi i przez to, że oni przychodzą do mnie na stoisko, ja poznaję nowych ludzi i jakby dołączają do grona znajomych. I to jest bardzo super, bo też oprócz tego, że sprzedaję wyroby na tych wydarzeniach, to też aranżujemy zazwyczaj, jeśli nam na to wydarzenie pozwala, stawiamy duży namiot, robimy taką przestrzeń przyjemną do siedzenia, ze stolikami, z dywanami, żeby ludzie mogli sobie przyjemnie usiąść. Relacje po prostu. O to chodzi w Tak. życie i w ogóle też jakby biznes jest o relacjach. Całe życie jest Ale o relacjach. tak, To jest Gosiu, tutaj wywołujesz następny temat. Widzisz, bardzo fajnie się, znaczy wielowątkowo to można tak, potraktować. Staramy się oczywiście wracać ciągle te słodkości i tak dalej, to co ci w duszy gra, ale ja ciągle powtarzam moim wielu znajomym, po pierwsze łączmy się, nie szukajmy żadnej konkurencji, że ale on będzie mi przeszkadzał i tak dalej. Wprost przeciwnie, powinniśmy się od siebie łączyć, nawzajem, no. szukać Tak, wspólnych działajmy pierwiastków. wspólnie. Tak. Druga sprawa, relacje. Nawet jeżeli prowadzimy różnego rodzaju, szumnie nazywając biznesy, czyli działalność gospodarczą, zarabiamy mniejsze mikro, nano firemki i tak dalej, i tak dalej. Ja też mam spółkę z o.o., ale to jest bardzo mała firma, tak prawdę mówiąc, no bo pod jakimś szyldem trzeba. To Tak. mówię, nie szukajmy konkurencji, wchodźmy w relacje. Dokładnie o to chodzi. Pamiętasz, no dzisiaj robimy wywiad, ale nasza pierwsza rozmowa była taka dłuższa troszeczkę. Tak. Ja z innymi, między innymi z Nicole Gropier, czy z Justynką Bogusz, nawet chyba dziewczyny napisały, mówi, ale przygotujcie się, że u Janusza rozmowa wstępna jeszcze przed wywiadami to będzie nawet godzina lub 2. Bo ja chcę poznać człowieka. Bardzo przyjemna rozmowa i ja wszystkim bardzo Trzeba polecam. po prostu się poznać, wejść, zobaczyć, co nam w duszy gra. I to jest to Dokładnie. dopiero wartości wówczas, no nie? Tak, zgadza się. I ja tak powiem wam, że ja nigdy Janusza na żywo nie spotkałam. My naprawdę No odbyliśmy cóż ty, taka znana osobistość i ty mnie nie spotkałaś, i nic na o żywo mnie nie się wiedziałaś. jakby nie pamiętam, żebyśmy się na żywo spotkali, ale właśnie już po pierwszej rozmowie właśnie też takiej przez komputer z kamerką, ja po prostu czuję, że to jest tak bliska mi osoba po prostu i zabawna i w ogóle czuję, No jakbyśmy to tak się samo znali. jak teraz z tobą, a na przykład mówię czy z Justynką, czy z Nicole, czy z innymi, z którymi rozmawiałem. Słuchajcie, to
bo Rafał, który nas tu spiknął, że tak powiem, Właśnie chciałam jeszcze raz właśnie tu podziękowania dla Rafała, że Rafał robisz świetną pracę. rewelacja, Właśnie rewelacyjna robota. to są relacje właśnie, Relacje. że łączy ludzi i to jest naprawdę, tacy ludzie są nam bardzo, I to bardzo jest tak nieprzypadkowe, te relacje są, te związki. Zgadza się, I, no zgadza ja jestem się. kpiarz, w ogóle lubię prowokować ludzi i tak dalej do śmiechu, przede wszystkim gelos, terapia śmiechem, no nie, gelotologia, a więc z greckiego chociażby śmiejmy się, ale to trzeba mieć coś sobie, a nie sztywny, zamknięty i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. No mniejsza z tym. Słuchaj, Gosiu, bo jest w tej chwili widzę 10:52, a wiem, że masz następne Tak. spotkanie, więc Tak. będziemy kończyć. Słuchaj, jedno zdanie takie spinające, zamykające, bo to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo Tak. dałeś mi całą listę tematów. Ruszyliśmy dużo wątków, prawda? Będzie trzeba je jakoś poukładać. Tak, ale Gosia mi dała całą listę tematów i będziemy stopniowo nakręcać to. Tak. Będziemy robić sobie wywiady, bo masz kolosalne doświadczenie te życiowe, na przykład właśnie z UK chociażby. United Kingdom. United prawidłowo. Kingdom. United właśnie. United. Obajdę słowo. Tak, więc będziemy to robić. Natomiast jedno takie zdanie spinające naszą dzisiejszą tą rozmowę. Co byś na koniec przekazała naszym oglądającym, naszym gościom? Kochani, warto podążać za marzeniami. Najpierw to trzeba się właściwie, żeby warto mieć marzenia, tak? Pomyśl sobie, zamknij na chwilę oczy, usiądź sobie wygodnie i pomyśl, co chciałabyś w życiu doświadczyć, w życiu robić i zaryzykuj. Bądź odważny, idź po swoje i też dbaj o swoje relacje i buduj relacje. Buduj relacje, tak. Buduj relacje i co ważne, dbaj o siebie, dbaj o swoje ciało, o swojego ducha, o swoje serce, o swój umysł, bo najważniejsza w życiu jest równowaga. W każdym Balans, aspekcie equilibrium. życia. Tak. Tak. Świetne zakończenie. Ja tylko dodam do tego jeszcze do Gosi, że, bo ona to też znowu wywołała temat. Trzeba być w życiu pozytywnym egoistą. Co? Egoistą? Nie, trzeba być altruistą. Nie. Są dwa rodzaje egoizmu według mnie. Egoizm negatywny, tylko i przede wszystkim ja, nikt się nie liczy. I egoizm pozytywny, przede wszystkim ja. Bliższa koszula ciału. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli nie zadbam najpierw o siebie, to co dam innym? Jeżeli nie będę zagłodzony, ja muszę najpierw zjeść, żeby wstać i pomóc ewentualnie komuś innemu. To jest na tej zasadzie, oczywiście traktuję to skrótowo. Dobrze, kochani, na dzisiaj będziemy kończyć, bo faktycznie Gosia ma następne zobowiązania. Bardzo dziękuję. Zostawimy jeszcze nutkę ciekawości na kolejne spotkania. Tak, dobrze. Oczywiste, więc bardzo wam dziękuję, że w ogóle wyście byli, ale dziękuję bardzo Gosi, że mogliśmy sobie fajnie porozmawiać. Dziewczyna z niesamowitą ikrą, z niesamowitą energią. Myślę, że będzie dalej ciekawiej, bo już będziemy takie bardziej konkrety sobie tutaj opowiadać. Jakieś może tajemnice, chociaż nie do końca Gosia może zdradzić. Coś tam zdradzę, trochę Ale coś tam na pewno zdradzi, ale w opisie audycji oczywiście dam namiary na Gosię. Jeżeli ktoś będzie chciał się kontaktować, czy dokonać jakichś zakupów i tak dalej, to wszystko będzie miał. Nie ma żadnego problemu. Gosiu, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję Tobie, Januszu, za super rozmowę i wszystkim słuchaczom i oglądającym Trzymajcie również. się, do następnego naszego spotkania. Następni w kolejce czekają niesamowite postaci. Trzymajcie się. Super. Do zobaczenia.